Bardzo wiele osób pyta mnie, gdzie nauczyłem się tak gotować. A ja im mówię, że z gier. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bazgram i to, co powiedziałem przed chwilą, to kłamstwo. Po pierwsze, nikt mnie nie pyta, a po drugie, gotuję dość średnio. Nie zmienia to jednak faktu, że spróbuję coś dla Was ugotować. A będą to trzy dania, których przepisy możemy znaleźć w grze Tell Me Why. Zapraszam. Przepraszam, że przeszkadzam, ale przychodzę do Was z ważnym komunikatem. Podczas montażu tego całego filmiku okazało się, że z tego jednego dania wyszedł mi taki długi materiał, że zamiast robić taki zbiorczy filmik ze wszystkimi przepisami, podzielę to na taką małą serię. Małą serię Gotuj z Tell Me Why. I każdy odcinek to będzie osobny przepis. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, a ja już spadam. Dziękuję bardzo za uwagę i wracajmy do przepisu. Tell Me Why jest epizodyczną przygodówką obyczajową z elementami nadprzyrodzonymi. Bliźniaki Alison i Tyler wracają po 10 latach do domu, by go uprzątnąć i przygotować do sprzedania, a przy okazji zmierzyć się z demonami przeszłości. I właśnie podczas czy to przeglądania szpargałów w rodzinnej chacie, czy podczas odwiedzania kolejnych lokacji, gdzie szukamy odpowiedzi na tajemnice sprzed lat, możemy natknąć się na przepisy kulinarne. Ja znalazłem 3, czyli chyba wszystkie, i postanowiłem zrobić te dania. To będzie moje pierwsze i pewnie jedyne do nich podejście i zobaczymy, czy da się to w ogóle zjeść. Podobno kilka osób już zrobiło przynajmniej jeden z przepisów i wyszło ok. Przepisy w oryginalnej i spolszczonej wersji podam w opisie tego filmu, a wszystkie amerykańskie jednostki miary przełożyłem na te stosowane w Polsce, we w miarę racjonalnych i najbardziej zbliżonych proporcjach. Od razu też powiem, że będą małe spoilery fabularne do gry. Okej, to bez dalszego marudzenia przechodzimy do pierwszego, chyba najłatwiejszego przepisu. Pierwszy przepis jest na zapiekankę z łososia, a można go znaleźć w 3 rozdziale, kiedy idziemy pogadać z Samem. Sam jest wdowcem, który nie stroni od strzelenia sobie browarka albo 8 dziennie. I powiem szczerze, że sposób, w jaki w grze został przedstawiony, skłania mnie do refleksji, że ten przepis nie jest raczej przez niego zbyt często wcielany w życie. Zależnie od sposobu przyrządzania, zajmie on około godziny do godziny i 30 minut, wraz z czasem pieczenia. No dobra, to zaczynamy. Wiadomo, trzeba się przygotować. Czarne rękawiczki są. Brakuje mi tylko jeszcze takiego mębana i już wiecie, że danie będzie drogie. Druga założona. Gotujemy. Dobra, oto co będzie nam potrzebne. 230 g drobnego makaronu muszelki. Ja mam średni, więc dałem 150. Potrzebujemy dużej marchewki, startej, sól, puszkę kremu z selera, 1/4 szklanki majonezu, 1 puszkę mleka. Tego nie pokażę akurat, bo do puszki mleka to użyjemy puszki po kremie z selera, pół szklanki ostrego sera cheddar. Mój ma siłę 4, więc jeżeli ktoś chce, to może dać sobie jakąś 5, 6. Ja miałem akurat 4, więc daję 4. Proszę bardzo, szklanka groszku mrożonego. Nie zapomnijmy oczywiście o łososiu. Tak, z 230 g. Ja podejrzewam, dałem troszkę więcej. 1/4 szklanki cebuli. 10 krakersów, które później pokruszymy. Dobra, zabieramy się do gotowania. Jak już wcześniej mówiłem, czas przygotowania tego dania może się różnić zależnie od tego, w jaki sposób chcemy je przygotować. I różnica tutaj polega na tym,
jakiego łososia użyjemy. Ja, nie chcąc tracić czasu i będąc leniwym, użyłem łososia już ugotowanego. Kupiłem ugotowanego łososia i po prostu podzieliłem go na małe kawałeczki i dorzuciłem do dania. Ale jeżeli chcecie zrobić to tak, jak w przepisie jest napisane, to będziecie potrzebowali tak ze 3 kawałków świeżego łososia, może być ze skórką. Będziecie potrzebowali patelni, pokrywki oraz wody. I ja zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. No i dobra, bierzemy sobie patelnię, włączamy palnik i napełniamy patelnię tak w 1/4. O, będzie. Czekamy, aż to się wszystko ładnie zagotuje. Woda zaczyna nam się gotować. Odkrywamy. Wrzucamy sobie tutaj skórką do dołu. Wkładamy sobie te 2-3 kawałki łososia. Ponownie przykrywamy. I jak już przykryjemy, to zostawiamy na jakieś 15 minut, żeby to się wszystko tam ugotowało. I wtedy takiego łososia dzielimy na takie drobne kawałeczki. Nie wiem, czy powiedziałem, ale powinien być bez skórki. Dodaliśmy wody. Posolimy. Trochę oleju. Co by makaron był sypki. Przykrywamy. Dobra, woda nam się gotuje. To my w tym czasie przygotujemy sobie tą całą zalewę. Dobra. Bierzemy sobie zupkę. Lovely. No, jest jak najbardziej nierozcieńczona. Bierzemy... puszkę jeszcze zostawiamy po zupie, bo będzie potrzebna do mleka. Majonez. Bierzemy naszą puszeczkę. Akurat mi się skończyło. Mleko jest. Wlewamy. Dobra, puszka może iść. Ser. Groszek, grosicki grosik. Łosoś. Cebulka. I to wszystko mieszamy. Przyznam szczerze, że nie wygląda to zbyt apetycznie. Ale to nic, na pewno będzie dobre. Tak patrzę na ilość tej mikstury i chyba wezmę jednak troszeczkę więcej makaronu. Nasza mikstura jest. Lovely. Wygląda troszeczkę jak taki pawik. Dosypałem sobie też troszkę makaronu. W międzyczasie czekamy jeszcze na wodę, aż się ugotuje.
Nie odpaliłem jeszcze piekarnika, no bo makaron trzeba jednak zrobić. W międzyczasie pokruszymy sobie krakersy. Dobra, woda nam się gotuje. Wrzucamy makaron. Kuźwa mi tu klapie. Trochę zmniejszymy oraz do makaronu dorzucamy tą startą marchewkę. To ja wiem, to jest dziwne, ale tak jest w przepisie. Proszę bardzo, makaron z marchewką nam się gotuje. My w tym czasie ustawiamy sobie piekarnik na 160 stopni Celsjusza. Chyba że macie termoobieg albo fana, to wtedy na jakieś 140. U mnie to jest umowne, gdyż nie ma w ogóle cyferek, ale po latach używania już wiem, że to jest mniej więcej to tyle, ile ma być. No makaron już prawie jest i no troszkę urósł. Nie powiedziałbym, że to są mini, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, że rzeczywiście zrobiłem go troszeczkę za dużo. Ale to zaraz wyjdzie w praniu, jak będziemy go przerzucać. Ok, makaron wraz z marchewką mamy. Odcedzamy to razem. Bierzemy nasz makaron, dorzucamy do tej papki. Dobra, moment. I mieszamy. Oczywiście zdjąłem rękawiczki i zapomniałem ich z powrotem nałożyć, więc tyle fajnego. Pierwszy raz coś takiego nagrywam i nie wychodzi to za dobrze. Powiedzmy, że wymieszane. Bierzemy sobie nasze naczynie żaroodporne. I tu wrzucamy ile wlezie tej naszej mieszaneczki. Może wejdzie cała. Świetnie zasłoniłem też kamerę. Proszę bardzo. Ugnieciemy sobie. No, potężnie. Wyszło tego troszeczkę za dużo. Tu sobie wyrównamy. Wyszło tego troszeczkę za dużo, ale to nic. I teraz założę rękawiczki, żeby nie było. O. Bierzemy nasze krakersy i posypujemy to krakersami. To ma chyba nadać chrupkości. Ale tego wyszło, ja pierdzielę. Dobra. Moja wina, dałem za dużo makaronu. Tak wygląda nasze danie. Takie o. Nic to. Piekarnik już pyknął. Stawiamy do piekarnika. Nie nagram wam tego, bo nie mam ręki. Ustawione. Ustawiamy sobie jakieś 30-40 minut i po tym czasie zobaczymy, co to będzie za wynalazek. No dobra. Minęło pół godziny. Coś tam się bulgocze. Ja jeszcze na 10 minut zostawię.
Dobra, zostało nam kilka sekund. Zajrzyjmy do tego bad boya. O! Aż się tutaj wylewa troszkę. Ale nic tam. Wyciągamy. Ajajajajaj. Ciepłe. Jo, oto nasze dzieło. Oto nasze dzieło. Proszę bardzo. Hat. Szczerze powiedziawszy, krakersom nic się nie zrobiło. Nie zrobiły się ani chrupkie, pewnie bardziej, ani nic. To jest to ciepły krakers. Dobra, zjemy i zobaczymy, co z tego zobaczymy, co z tego wyszło. Zapiekanka z łososia zjedzona i muszę przyznać, że była zaskakująco dobra. Była zaskakująco dobra, ale zmieniłbym tam kilka rzeczy. Po pierwsze, dałbym troszeczkę mniej tego makaronu. Ja trochę spanikowałem, widząc ile jest tej mieszanki na tą ilość tego średniego makaronu, który miałem. Dodałem więcej makaronu, wyszło tego naprawdę dużo i jeszcze będzie na jutro, bo wyszły z tego takie 4 porcje. Druga rzecz, dodałbym pieprz. Do tej całej mieszanki z zupą, z majonezem, z serem, z tym wszystkim dodałbym troszeczkę świeżego pieprzu, żeby to troszeczkę miało takiego puncha. I trzecia rzecz, pozbyłbym się krakersów. Pozbyłbym się krakersów, gdyż one nie zrobiły tam nic. Ani się jakoś nie przysmażyły, ani nic takiego, nie były takie chrupiące, zrobiły się troszeczkę takie miękkie. Albo ewentualnie zamieniłbym je na może taką małą warstwę bułki tartej. Ewentualnie pokryć to serem, żeby on się tak właśnie troszeczkę bardziej spiekł. I to tyle. Myślę, że zrobię to danie po raz kolejny, bo tak jak mówiłem wcześniej, okazało się zaskakująco dobre. I podejrzewam, że wejdzie może nie na stałe, ale od czasu do czasu jeszcze je wykonam. Już bez kamery, wiadomo, bez tego całego shebangu, więc powinno zająć mi o wiele mniej. Tak jak mówiłem, od godziny do godziny i pół razem z czasem pieczenia. Mam nadzieję, że spróbujecie tego dania i też Wam zasmakuje. A my sobie przejdziemy teraz do drugiego, które jest troszeczkę bardziej takie wysublimowane, powiedzmy. Sprawdźcie.